Dziś prosta krateczka dla osób mało wymagających. Troszkę krzywa, troszkę nierówna, ale na pierwszy rzut oka widać, że to ręczna robota. Pokażę Wam, jak ją robię i jestem pewna, że każda Wasza kratka będzie piękniejsza od mojej. To jest zwykła sklejka pomalowana farbą akrylową na kolor niebieski. Do robienia kratek potrzebne są płaskie pędzle syntetyczne. Jaki szeroki pędzel, taka szeroka kratka. Robię kreseczki, bo mam nadzieję, że dzięki temu moja kratka będzie piękniejsza. Do zrobienia kratki nadaje się mocno napigmentowana farba. Ja używam farby firmy Stamperia o nazwie Allegro. Farbę rozwadniam. Kreska, którą za chwilę pociągnę, ma być półprzeźroczysta. Te kreski nie są idealne, ale taki ich urok, ponieważ dzięki temu nie wyglądają na zrobione maszynowo. Perfekcyjne wzory mają w sobie coś nieludzkiego. Czasami oglądam takie cuda i strasznie zazdroszczę. Ale z drugiej strony uważam, że moje pokraczne, trochę rozchwiane kratki wcale nie są aż takie złe. Wkładam w nie całe serducho i niestety lepsze już nie będą. Gdy planuję namalowanie kratki na pracy, to nie o to chodzi, żeby kratka stanowiła główną ozdobę całego pudełka. Zazwyczaj stanowi jakieś tło, dodatek, który nawet jeżeli nie jest perfekcyjny, to dzięki temu, że sami go namalujemy, idealnie pasuje na przykład do obrazka. Gdy paski pomalowane wzdłuż i poprzek wyschną, mogę się zabrać do zamalowywania ich przecięcia. Można tego nie robić, ale wydaje mi się, że kratka podrasowana w ten sposób wygląda lepiej. Teoretycznie taka podstawowa kratka już jest gotowa, ale możemy dodać do niej jakieś dodatkowe elementy, aby wyglądała jeszcze fajniej. W pierwszej inspiracji nie poszerzałam gamy kolorów, po prostu dorobiłam cieniutkie białe kreseczki. Na tym etapie moja niewymagająca kratka prezentuje się w ten sposób. I jeżeli na takiej sklejce nic innego nie miałoby już być, to oczywiście wygląda to słabo. Ale przecież nigdy świat się nie kończy na samej kratce. A dziś w filmie dwie inspiracje. Obie widzieliście na początku, a teraz pokazuję cały proces powstawania. Obrazek z papieru ryżowego podmalowałam na biało. Ale popatrzyłam i pomyślałam, że troszkę skromna ta moja krateczka. Wykałaczką dodałam kropeczki i myślę, że teraz wygląda lepiej. Papier ryżowy, rameczka oraz koronka. A koronkę klejem na gorąco skleiłam w falbankę. Przykleiłam do rameczki i teraz wygląda romantycznie. Uwielbiam kratki, często nimi ozdabiam serduszka, które dowieszam do moich prac. I właśnie na potrzeby kratek mam spory arsenał płaskich, wąskich pędzli. A pierwsza inspiracja z kratką dla mało wymagających prezentuje się tak. Jak wspominałam wcześniej, kratki bardzo lubię, ale trudno jest dostać kratkę akurat w takim kolorze, jaki mi się wymarzył. I właśnie z tego powodu bardzo często posiłkuję się taką metodą robienia kratek. Metoda prosta, szybka, a w dodatku zawsze wychodzi, bo nawet jak jest troszkę krzywo, to i tak jest całkiem fajnie. I oczywiście kolory naszej kratki możemy absolutnie idealnie dopasować do naszej pracy, a w moim wypadku dopasowałam do papieru ryżowego. Brązowa kratka na zielonym tle z fioletowymi przeplotami, no tego nigdzie na pewno kupić się nie da. A jak za chwilę zwrócicie uwagę, dziewczyna na rysunku, który za chwilę przykleję do tej tabliczki, ma fioletowe kwiaty. Pierwszy etap malowania niewymagającej kratki już za mną, a średnio udane cudo prezentuje się w ten sposób. Ale kratka to tylko tło, bo zaraz dodam papier ryżowy, ramkę i to wszystko zacznie do siebie pasować. A żeby zaczęło pasować, to trzeba te wszystkie części troszkę podrasować. Każdy rasuje jak potrafi, a ja najbardziej lubię całość pochlapać i odrobinę postarzyć. Całość sklejam, dodaję różnego rodzaju cieniowanie i czym więcej rzeczy dodaję, tym mniej widać, jak krzywa była moja ramka na początku. Bo na samym końcu gotowy obrazek prezentuje się tak. Bardzo lubię kropki i lubię także kratki, choć kropki są dużo łatwiejsze. Ale zwykła, prosta, natomiast dobrze dobrana do naszej pracy ramka naprawdę zrobi robotę. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do kratkowania. Warto spróbować, bo efekty są czasami pozytywnie zaskakujące. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.